Dzień dobry kochani, stylizacja gotowa. No, ta spódnica jest również bardzo odważna. Marka jest jednak stworzona dla romantyczek. Pogadamy sobie troszeczkę dzisiaj o kosmetykach za pomocą kilku ruchów. Było otwarcie nowego showroomu. Dzień dobry, zapraszam. Otrzymałem. Jest przepiękna pogoda. Zastanawiam się, w ilu wersjach widziałyście mnie już albo będziecie widziały w tym vlogu. A ja biegnę, bo już jestem spóźniona. Dobrnęliśmy do końca vloga. Dzień dobry kochani, witam się z Wami w nowym filmie. Dzisiaj tak troszeczkę inaczej, spokojniej. Ja też wróciłam właśnie z zajęć pilatesu, bo co poniedziałek chodzę sobie na zajęcia, na taki trening właśnie na reformerach. Właściwie wróciłam po długiej przerwie, bo bardzo było mi to już potrzebne, więc pomyślałam, że przywitam się z Wami właśnie w ten sposób, otwierając tego naszego nowego, kolejnego vloga. Dajcie znać w ogóle, jak się czujecie w tych ostatnich dniach, bo powiem Wam, że dla mnie ta zmiana czasu na wiosenno-letni jest bardzo ciężka. Dawno nie przechodziłam tak ciężko tej zmiany. Nie mogłam się dobudzić w weekend, głowa mnie bolała, byłam taka, rzeczywiście ten spadek energii był u mnie dość mocno zauważalny. Dlatego wróciłam też do medytacji, wróciłam troszeczkę do jogi, bo to jest taka moja rutyna, która rzeczywiście pozwala mi znaleźć ten balans. Zrobiłam sobie śniadanie, owsiankę, bo po takim treningu zawsze spada mi tutaj ta energia i potrzebuję rzeczywiście czegoś treściwego, ale to, co chciałam Wam też powiedzieć, i co mi pomaga właśnie w takim okresie przejściowym, ale też takim codziennym, słuchajcie, to pisanie dziennika. I ja bardzo się cieszę, że wróciłam do tego, dlatego że miałam dość sporą przerwę. Kupiłam przepiękny, jeden chyba z piękniejszych takich właśnie dzienników, notatników na Bali, jak byłam z dziewczynami na takim jogowym wyjeździe. Pokażę Wam też z bliska, jak on wygląda. Niestety nie podlinkuję Wam go tutaj, bo kupiłam go na drugim końcu świata, chyba że będzie gdzieś online i okaże się, że są takie sklepy właśnie z takimi, wiecie, balijskimi rzeczami, bo nawet kilka ostatnio wpadło mi gdzieś tam w oko. Natomiast zobaczcie ten detal, to są takie złote kartki. Ja uwielbiam tego typu notesy, dzienniki. Nie pisałam długi czas, ale powiem Wam, że w zeszłym roku chyba rozpoczęłam właśnie taki dziennik wdzięczności i to jest tak wspaniała sprawa. To jest moment, słuchajcie, rano, kiedy odkładacie telefony, kiedy jesteście na chwileczkę chociaż tylko ze sobą. Ja wiem, że te poranki bywają trudne, pełne chaosu. Ja też mam 3 dzieci w domu, więc czasami nie mam na to czasu i na przykład siądę do tego dziennika wieczorem. Natomiast lubię rano, bo rano ta głowa jest taka świeża, jest więcej pomysłów, jest więcej przemyśleń po ostatnim dniu i tak naprawdę wystarczy tylko chwila. Ja sobie piszę takie mniej więcej 3 rzeczy, za które jestem wdzięczna każdego dnia. I są to naprawdę malutkie rzeczy, uwierzcie mi. Czasem to, że od kilku dni pojawiło się słońce i człowiek od razu też budzi się z inną energią, ma dużo więcej tej energii do działania i to sprawia, że
w jednym momencie czujecie się dużo, dużo lżej, bo gdzieś tam napiszecie to na papierze, a ja też uważam, że takie słowo napisane też bardzo dużo daje, bo tak świetnie oczyszcza i sprawia, że no jest nam po prostu lżej. Więc czasami są to takie właśnie kilka rzeczy, takich rzeczy wdzięczności, a czasami jest to po prostu dziennik, moje przemyślenia, to co się wydarzyło w ostatnich dniach. Nie jest to też codzienne, bo jeżeli nie czuję potrzeby, bądź tak jak było to ostatnim razem, kiedy leżałam z Gają w szpitalu, to też nie miałam ani przestrzeni. Moja głowa też była pochłonięta zupełnie innymi myślami, więc miałam takie poczucie, że muszę to na razie po prostu zostawić i wrócę sobie wtedy, kiedy już będę miała w sobie po prostu więcej spokoju, więc polecam Wam bardzo, bo to jest naprawdę świetna sprawa. To tyle, kilka słów takiego wstępu. Słuchajcie, do tego vloga. Ja się za momencik szykuję i zbieram, dlatego że jedziemy dzisiaj z Michałem zrobić zdjęcia. Mieliśmy zrobić je w weekend, ale też staramy się ten weekend poświęcać właśnie dzieciakom i nie robić takich rzeczy, jakby nie oddawać się pracy, chyba że musimy. Ale rzeczywiście tak było, że ten weekend był taki mocno rodzinny, więc postanowiliśmy, że przełożymy to na poniedziałek. Jest też w miarę dobra pogoda, bo przez weekend troszeczkę padało, więc ja się ogarniam, szykuję się na zdjęcia i pokażę Wam troszeczkę rzeczy, które zabieram ze sobą, bo ta marka rzeczywiście jest taka, chyba takiej marki jeszcze w szafie nie miałam. Moja stylizacja gotowa. Pewnie jesteście zaskoczone, bo jeszcze nie widziałyście mnie w takim wydaniu. Powiem szczerze, że ja siebie też, nawet nie wiem, czy w ogóle siebie widziałam, słuchajcie, w takiej odsłonie. Dzisiaj robimy zdjęcia dla marki, która nazywa się Rich Radix. Jeśli znajdę oczywiście tutaj link do tych wszystkich produktów, to jak najbardziej Wam podlinkuję. Natomiast jest to marka, słuchajcie, dla takich myślę, że naprawdę romantyczek, ale jednak mimo wszystko z takim fajnym, modowym vibe'em, dlatego, że zaraz Wam pokażę jeszcze dwie rzeczy, które właśnie też będę łączyła tutaj w dzisiejszych stylizacjach. To, co chciałabym Wam pokazać, to na pewno detale tej przepięknej bluzki. Ja powiem Wam szczerze, że na co dzień jednak nie chodzę w takich rzeczach, ale fajnie mieć w szafie, czy to wiecie, taką przepiękną, jedwabną bluzkę, czy jakąś spódnicę taką ekstra z cekinami, którą za moment Wam pokażę, bo takie rzeczy, pomimo tego, że nie nosimy tego na co dzień, czasem rzeczywiście się przydają. Tutaj jeśli chodzi o detale też, to postawiłam na takie właśnie kolczyki już bardziej biżuteryjne, bo pomyślałam sobie, że jak tutaj dużo się dzieje, to niech się dzieje. Natomiast ta koszula rzeczywiście wygląda przepięknie. Zobaczcie tutaj każdy detal. Ona jest z takiego delikatnego materiału. Zobaczcie, jak wygląda rękaw. On jest tutaj delikatnie w gumkę. Przepiękny żabot wysadzany tutaj właśnie takimi drobnymi kamyczkami. Całość rzeczywiście robi absolutnie ogromne wrażenie. Do tego za momencik pokażę Wam rzeczy, które jeszcze znalazły się tutaj u mnie, znajdą się u mnie dzisiaj na sesji zdjęciowej. Ja oczywiście pewnie jak będę montowała tego vloga, to postaram Wam się wrzucić tutaj od razu zdjęcia z tej stylizacji, żebyście miały wyobrażenie, jak możecie łączyć chociażby nawet tak bardzo biżuteryjną koszulę, bluzkę. Natomiast ja uważam, że taka rzecz naprawdę będzie pasowała zarówno do klasycznych czarnych spodni, do jeansów, jeśli lubicie przełamać taki styl, do spódnic, czy nawet wiecie, garniturowych shortów, bo w takim wydaniu wiosenno-letnim też będzie przepięknie wyglądała. Ja sobie przypnę tylko mikrofon. Mam nadzieję, że tutaj będzie mnie dobrze słychać. Słuchajcie, to co jeszcze mi tutaj przyszło od marki do pokazania, ta spódnica jest również bardzo odważna, dlatego że ona jest z całych cekinów, z takich jakby rybich łusek, w takim przepięknym też jasnym kolorze. Tak wygląda z bliska. To jest taka spódnica o długości midi. Zobaczcie, z jakim tutaj efektem. Te cekiny są tutaj na dole, one zaczynają się dokładnie od końca tej spódnicy. Ona mi sięga mniej więcej tak za kolano do połowy łydki, więc postaram się ją dobrze wystylizować, żeby właśnie nie skracała sylwetki. Natomiast myślę, że tego typu spódnica, chociażby nawet wiecie, na jakieś wielkie wyjścia, na kolacje, na wieczorne, przepiękne eventy, myślę, że będzie wyglądała naprawdę
obłędnie. I coś na górę, to jest taka bardziej kurtka, też z cekinami. Ta marka ewidentnie stawia właśnie na takie mocniejsze elementy w tych swoich projektach. Tu Wam zostawiam namiar na markę. Oczywiście jak wszystko znajdę, to Wam też podlinkuję. I to jest, słuchajcie, taka kurtka czarna, wysadzana właśnie takimi drobnymi kamyczkami też z frędzelkiem na końcu. I ona już, powiem Wam szczerze, bardziej jest w moim stylu, bo ja już wiem, że będę chciała ją połączyć właśnie z czarnymi, skórzanymi spodniami i zrobić z tego taką mocną wieczorową stylizację, ale myślę, że w połączeniu właśnie z tą skórą będzie wyglądała super. Także tyle, słuchajcie, z tej marki. Ja oczywiście jak tylko te wszystkie produkty tutaj podlinkuję, to jak najbardziej zostawię Wam tutaj, żebyście mogły sobie zobaczyć więcej projektów z tej marki, a my lecimy na zdjęcia. Potem też mnie czeka spotkanie z moją przyjaciółką, z którą dawno się nie widziałam i jej maleńką córeczką. Luna urodziła się w lutym, no ale przez chorobę Gai nie widziałam jej praktycznie cały miesiąc, więc no jestem bardzo ciekawa, bo dawno się nie widziałyśmy. Okej, jak mówiłam Wam, że ta marka jest jednak stworzona dla romantyczek, chyba muszę wycofać się z tego stwierdzenia, dlatego że już zrobiliśmy jedną stylizację i teraz właśnie skończyliśmy drugą. No i powiem Wam, że ta kurtka z tymi czarnymi cekinami wygląda obłędnie w połączeniu właśnie z takimi szerokimi, skórzanymi, czarnymi spodniami. No, na tyle, że myślę, że to będzie fajny look na jakiś zbliżający się wieczorny event. Buty moje ulubione, Wanda Nowak, takie skarpetkowe, one świetnie wyglądają do skórzanych spodni. Spodnie moja ulubiona marka Bondi, kurtka z cekinami Rich Radix, do tego mała torebeczka Chanel i okulary również tej samej marki. Dzień dobry. Proszę, jaka jest przepiękna. Nie. Dzień dobry moi kochani, jest nowy, przepiękny dzień. Ja pomyślałam sobie, że korzystając z tej okazji, że odwiozłam rano dzieciaki do szkoły i do przedszkola, pomyślałam, że pogadamy sobie troszeczkę dzisiaj o kosmetykach, ale zanim zaczniemy, bo pewnie trochę się zejdzie, odwiozłam dzieciaki rano, zrobiłam sobie przepyszne śniadanie. Też bardzo lubię być sama w domu, bo jest taka cisza, spokój, więc miałam chwilę dla siebie. Przy okazji, wracając jeszcze właśnie z odwiezienia dzieciaków, zajechałam do sklepu, kupiłam sobie nowego Vogue'a, ujęła mnie ta okładka już taka bardzo, bardzo wiosenna. Jeszcze nie miałam czasu go przejrzeć, ale może znajdę dzisiaj chwilę, żeby go
przewertować. I tak pomyślałam sobie, że ogarnę trochę dom, może szafę, ale zwolniło się miejsce na treningu u Pauli. Paulę zresztą mogłyście też zobaczyć w moich vlogach, jak organizowała takie bardzo fajne warsztaty kobiece, więc stwierdziłam, że skoro to miejsce jest już wolne, a ja mam chwilę, to wykorzystam to właśnie na trening. Paula zawsze daje taki turbo wycisk, więc słuchajcie, jak wsiadłam do auta, to myślałam, że nie dam rady prowadzić, bo mnie tak bolał brzuch. Natomiast ja lubię taki wycisk, bo po takiej miesięcznej przerwie bardzo mi się to przydaje. Też kilka z Was zadało mi pytanie, jak tak naprawdę łączę to moje macierzyństwo z takim, wiecie, tym moim trybem, treningami i tak dalej, więc przeczytam Wam taki jeden komentarz, który właśnie zostawiła mi tutaj jedna z obserwatorek. W moim odczuciu jesteś bardzo zorganizowana i zdyscyplinowana. To powoduje, że staram się przemycać tego troszkę dla siebie i chętnie się dowiem, jak łączysz życie zawodowe z macierzyństwem. Słuchajcie, mi jest ogromnie miło, że pomimo tego, że ja tak naprawdę wystartowałam z tymi vlogami chwilę temu, to dostaję od Was mnóstwo bardzo ciepłych komentarzy, że jestem dla Was ogromną inspiracją, że te vlogi, które oglądacie, mijają Wam dokładnie w sekundę, że pokazuję tyle ciekawych rzeczy, że właśnie byłyście w szoku, że okazuje się, że ja mam 3 dzieci i na co dzień też jestem mamą. A propos tej dyscypliny, gdyby nie ona, to słuchajcie, tutaj by zapanował po prostu totalny chaos, dlatego że no, moi rodzice nie mieszkają na stałe w Polsce. Michała rodzice mieszkają w Krakowie, więc my tak naprawdę nie mamy takiej opieki na co dzień, jeśli chodzi o, wiecie, dziadków, babcie, żebyśmy mogli podrzucić dzieciaki czasami, czy poprosić o odebranie ze szkoły. No nie mamy po prostu takiej możliwości. Mamy nianię, która z doskoku nam pomaga, zostaje z dzieciakami, kiedy chcemy wyjść sobie na randkę, do kina, na kolację, czy po prostu spędzić ze sobą czas. Więc tutaj rzeczywiście korzystamy z niani, ale to jest takie bardzo doraźne. Więc na co dzień zajmujemy się dzieciakami sami. Da się to wszystko połączyć. Uwierzcie mi naprawdę, ale rzeczywiście dobra organizacja i dyscyplina, tak jak tutaj napisała jedna z moich obserwatorek, bacznie chyba mi się przyjrzała, rzeczywiście się u nas sprawdza. Także no tak to wygląda, słuchajcie, trzeba sobie jakoś radzić. My od zawsze byliśmy sami, od zawsze z Michałem się bardzo wspieraliśmy, więc mieliśmy też takie poczucie, że zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym staramy się dbać o naszą relację, staramy się tworzyć taki ciepły, rodzinny dom. Mam nadzieję, że dzieciaki też to czują. Też piszecie mi bardzo, że ja jestem, tak oddaję Wam to ciepło. Jest mi bardzo miło, że w ten sposób mnie odbieracie, bo to dla mnie naprawdę bardzo dużo znaczy. Zróbcie sobie coś do picia, kochane moje. Ja już sobie zrobiłam tutaj kawę, praktycznie ją dopijam, bo troszkę sobie porozmawiamy dzisiaj o tych kosmetykach. Pomyślałam sobie, że dość sporo się przewinęło ostatnio tych produktów takich, wiecie, make-upowych, a dość często ostatnio mnie pytacie o to, jak wygląda ta moja pielęgnacja. Ona się zmienia w zależności od potrzeb mojej skóry. Ja aktualnie teraz przechodzę przez dość taki ciężki czas, bo ta moja skóra po ogromnym stresie, który zafundował mi szpital mojej córki, sprawił, że właśnie dość sporo zmian się pojawiło na tej buzi. Moja pani dermatolog musiała mi włączyć antybiotyk, aby to wszystko wyciszyć, więc ta pielęgnacja też moja musiała się zmienić, dlatego że moja skóra jest raczej tłusta, w kierunku takiego wyświecania się. Ona bardzo lubi kwasy, wszelkiego rodzaju produkty takie złuszczające, ale z nich musiałam ostatnio zrezygnować. I też wiecie, ten czas, który teraz jest, czyli wiosna i zbliżające się lato, też jednak nie sprzyja takim produktom złuszczającym się, bo one właśnie prowadzą do tego, że potem pojawiają się zmiany skórne, czy pojawiają się przebarwienia. Ja coś o tym wiem, bo walczę z przebarwieniami naprawdę wiele lat, więc są lasery, są zabiegi, są produkty, które rzeczywiście zapobiegają temu. Oczywiście też SPF-y wysokie, bo bez nich moja pielęgnacja nie dałaby rady. Więc no muszę uważać rzeczywiście, co na tą swoją buzię nakładam. Jeśli chodzi o taki pierwszy produkt, taki oczyszczający, czyli taki, który pomaga mi zmyć dogłębnie makijaż i też oczyścić moją buzię, to słuchajcie, jest ostatnio produkt,
który totalnie mnie zaskoczył. I nie pokazuję Wam go dlatego, że mogłyście zobaczyć tą markę ostatnio w takim materiale reklamowym, a pokazuję Wam dlatego, że ten produkt jest naprawdę genialny. To jest polska marka Danucera. Produkt nazywa się CeraBalm i to jest, słuchajcie, kosmetyk, który możecie używać zarówno w ciągu dnia, czyli rano, jak i wieczorem, do oczyszczania swojej buzi i zmywania makijażu. To, co mnie totalnie w ogóle zachwyciło, to w jaki sposób ten produkt wygląda. To jest, słuchajcie, taka troszeczkę galaretka, którą nakładacie szpatułką. Wystarczy naprawdę odrobina jak ziarnko grochu, rozsmarowujecie to w ciepłych dłoniach i nakładacie na buzię. Nakładacie w formie takiego właśnie balsamu, możecie dodać odrobinę wody, on wtedy zmieni troszeczkę swoją konsystencję i przepięknie zmyje Wam cały makijaż, oczyści Wam buzię, zostawiając ją przy tym bardzo nawilżoną, taką jędrną i bez takiego poczucia wysuszenia. Ja osobiście nie lubię takich produktów, które zaraz po zmyciu właśnie sprawiają, że ta buzia jest taka ściągnięta i taka przesuszona. I zrezygnowałam ostatnio ze wszystkich, wiecie, żeli innych produktów, bo rzeczywiście to, co ten produkt tutaj mi zaproponował, no to jest, no jestem naprawdę zachwycona. To jest marka stworzona, słuchajcie, przez kobietę, która szturmem podbiła rynek amerykański, uświadamiając tak naprawdę kobietom, że najpierw pielęgnacja, a dopiero potem makijaż, czyli to, aby zadbać o swoją buzię, aby sprawić, żeby była zdrowa, żeby oddała nam to, co najlepsze. Jeśli chodzi o tonik, to tak naprawdę ja z tonikami bardzo uważam, dlatego że one lubią mnie przesuszyć. Ja też lubiłam takie produkty mocno złuszczające, ale przy tym antybiotyku ostatnio musiałam z niego zrezygnować, więc tak naprawdę to, co mi się sprawdza, to jest jeden produkt, którego ja używam już od bardzo dawna. To jest produkt, który jest zarówno tonikiem, jak i mleczkiem, jak i też takim produktem, który jak nie mam czasu i też się spieszę, to używam go jako serum. To jest produkt La Mer. Ja wiem oczywiście, że zdania są podzielone co do tych produktów, że są przereklamowane, że są bardzo drogie, że też wiecie, to są produkty, które no, gdzieś tam mają już wyrobioną swoją opinię, ale rzeczywiście to jest jeden z nielicznych produktów, który bardzo dobrze mi się sprawdza. On ma konsystencję takiego mleczka, jest bardzo leciutkie, co też sprawia, że nie zapycha mi buzi. Przepięknie pachnie, bardzo delikatnie i super szybko się wchłania, co właśnie sprawia, że nie pozostawia takiego filmu i ta buzia jest taka rzeczywiście bardzo jędrna, bardzo nawilżona, nie ma takiego uczucia ściągnięcia. I tak naprawdę jeśli chodzi o tonik, to tyle. Ja nie nakładam nic więcej. Ja też bardzo uważam z takimi produktami i wszystkie produkty nakładam tylko na dłonie, nie używam żadnych wacików, nie używam żadnych ręczników do wycierania buzi. Jest to wszystko takie jednorazowe, żeby właśnie nie rozprowadzać, wiecie, tych zarazków po buzi. Kolejnym produktem, który chciałam Wam pokazać, to jest serum i to serum się u mnie zmienia właśnie w zależności głównie od potrzeb mojej skóry i od tego, w jakiej kondycji ona jest. Natomiast ostatnio serum, które bardzo mi się sprawdza i które bardzo lubię, i też bardzo sobie cenię, bo to jest polska marka Irena Eris. To jest, słuchajcie, serum, które chyba w portfolio marki pojawiło się w zeszłym roku. Świetnie się u mnie sprawdza. I to jest, słuchajcie, taki kosmetyk, który możecie używać zarówno w pielęgnacji porannej, jak i wieczornej. Ja lubię, słuchajcie, takie produkty. Dla mnie im mniej, tym lepiej i myślę sobie, że właśnie jeżeli znajdziecie taki idealny produkt, to fajnie jest używać go zarówno na dzień i na noc. Oczywiście potrzeby naszej skóry w nocy też się zmieniają, bo pamiętajcie o tym, że ona właśnie wtedy najwięcej się regeneruje, więc też potrzebuje takiej okluzji i takiego zamknięcia tej pielęgnacji. Tutaj jeśli chodzi o konsystencję, ona jest troszeczkę taka gęstsza, przypomina krem, ale to, co jest fajne, to to, że też bardzo fajnie się rozprowadza, nie pozostawia filmu i dość szybko właśnie się wchłania. Przy tym przepięknie pachnie, tak bardzo delikatnie i to jest właśnie Irena Eris. Polecam Wam bardzo, bo to jest rzeczywiście jeden z tych produktów, który jest u mnie już od bardzo dawna. Oczy. Słuchajcie, oczy to jest taki temat bardzo dla mnie
delikatny i dyskusyjny, bo ja tą skórę wokół oczu mam bardzo delikatną i muszę naprawdę szalenie uważać. U mnie każde zmęczenie, niewyspanie, wiecie, mocniejszy makijaż, od razu gdzieś tam rzeczywiście widać to u mnie po oczach, a właściwie tutaj po tej skórze pod oczami, która jest bardzo delikatna. Często mam takie, wiecie, worki pod oczami, ona też jest taka naprawdę no, bardzo cieniutka, więc muszę uważać na produkty, których używam. I tak naprawdę ostatnio są 2 kremy, a właściwie 3, które się u mnie super sprawdzają. To są, słuchajcie, kremy. Jeden to jest marka Caudalie, który jest już od dłuższego czasu w mojej kosmetyczce. Bardzo fajny, bo jest taki, wiecie, mały, niezwykle wydajny, bo on ma bardzo bogatą konsystencję. I tutaj ma fajny taki dodatkowy masażer chłodzący. Jest taki, on jest właśnie rzeczywiście taki bardziej bogaty, nawet I to jest krem, którego możecie używać zarówno na dzień, jak i na noc, oczywiście w zależności od Waszych potrzeb. Rano świetnie się sprawdza, bo ma ten masażer, który pięknie też, wiecie, niweluje opuchliznę, który Wam troszeczkę tą skórę oka tak jakby oko otworzy optycznie, więc to jest produkt, który się sprawdza świetnie i mam go już naprawdę kilka miesięcy. Stosuję go z tym kremem. To jest marka Clarins. Przepiękne pudełeczko, które też super wygląda, wiecie, na toaletce. I to jest taki krem, który ma bogatą konsystencję, raczej taką właśnie ciężkawą i też się świetnie sprawdzi na noc. On ma dodatkową taką szpatułkę, którą sobie nakładacie i rozprowadzacie go właśnie na skórze pod oczami. I trzeci krem, który ostatnio mnie bardzo zachwycił, to jest właśnie ta marka też Danucera. Krem, który też bardzo fajnie się rozprowadza, ma super konsystencję i też właśnie, co jest fajne, ma dodatkowo ten taki, wiecie, masażer chłodzący. To się fajnie sprawdza właśnie, jeśli macie tendencję do tego, że wstajecie rano i te Wasze oczy są opuchnięte. Bardzo fajnie ten krem też wygląda. Ten masażer też jest chłodzący i konsystencja jest taka, powiedziałabym, pół na pół, więc bardzo fajnie się sprawdzi właśnie rankiem, kiedy potrzebujecie takiej lżejszej konsystencji, ale też bardzo ładnie, delikatnie pachnie i nie zostawia filmu. I to są takie, słuchajcie, 3 produkty, które ostatnio, jeśli chodzi o tą skórę pod oczami, sprawdzają się u mnie bardzo. Przechodzimy do kremów. Kremy mam tak naprawdę 2. Na dzień i na noc. Zmieniam sobie je w zależności od tego, w jakiej kondycji jest teraz moja skóra, czego ona potrzebuje. Teraz na chwilę obecną ona potrzebuje turbo nawilżenia, dlatego że przy tym antybiotyku i przy produktach, które wcześniej używałam, czyli takich mocno złuszczających, rzeczywiście muszę tą buzię teraz odbudować, muszę ją dość mocno nawilżyć, ale też przede wszystkim muszę pamiętać o tym, żeby nie wystawiać jej na słońce, no bo ona ma po prostu tendencję do przebarwień. Więc krem, który ostatnio się u mnie sprawdza bardzo, zresztą polecam Wam bardzo tą markę, bo to jest jedna z lepszych marek dermokosmetyków, jakie używałam i jakie miałam możliwość w ogóle testować. To jest marka Mesoestetic. Nie wiem, czy kojarzycie tą markę, natomiast ona w swoim portfolio ma naprawdę genialne produkty. I to jest krem, który jest kremem do skóry wrażliwej. On jest świetnie nawilża, świetnie tą buzię tak, wiecie, wypełnia, ujędrnia, a przy okazji sprawia, że ta buzia jest taka zaopiekowana i tym samym no też, jeśli macie tendencję do przebarwień, to ona Wam zblokuje właśnie te przebarwienia. I tym samym jeszcze produkt również z tej samej marki, który no fajnie mi się sprawdza, to jest, słuchajcie, taki też produkt do oczyszczania z taką właśnie tendencją dla skór bardzo delikatnych i bardzo wrażliwych. Polecam Wam w ogóle tą markę, bo jeśli jeszcze nie testowałyście, to rzeczywiście te produkty tej marki są naprawdę absolutnie genialne. I to jest krem, którego ja ostatnio używam praktycznie non-stop.
To jest krem, i jeszcze maska z tej marki, maska nawilżająca, którą sobie nakładacie na buzię. Ja, słuchajcie, z maskami robię czasami tak, że nakładam sobie ją na buzię, czekam troszeczkę, aż ona zastygnie i kładę się w niej spać, bo mam takie poczucie, że w nocy rzeczywiście ta buzia fajnie sobie pracuje z tą maską i sprawia, że rano wstaję i buzia jest taka wypoczęta, nawilżona i dałam tej buzi taką, wiecie, okluzję, czyli tak zabezpieczyłam po prostu po całej tej wieczornej pielęgnacji. Jeśli chodzi o krem na noc, to tutaj mam jeden krem tak naprawdę, którego używam już od dłuższego czasu. To jest marka Sisley, a właściwie Sisleya. To jest ta linia taka bardziej tych produktów takich luksusowych, premium. To jest krem, który zdaję sobie z tego sprawę, że kosztuje naprawdę dość sporo, ale on jest tak wydajny. On jest tak pięknie tą buzię ujędrnia, wypełnia, nawilża przede wszystkim. Konsystencja jest taka pół na pół, ona nie jest ani ciężka, ani lekka. Jest raczej, powiedziałabym, lżejsza niż ciężka, ale to, jak ten krem bardzo szybko się wchłania, pozostawia skórę taką jakby powłokę na tej skórze i to, jak człowiek rano wstaje, słuchajcie, to jest naprawdę druga twarz. Ja wiem, bo ja już przerabiałam różne momenty w swoim życiu, jeśli chodzi o skórę i ten krem rzeczywiście ratował mnie naprawdę już, nie raz. SPF. Ja nie wyobrażam sobie, słuchajcie, swojej pielęgnacji bez SPF-u. Wychodzę z założenia, że cały rok powinnyśmy tą buzię chronić po to, aby właśnie nie narażać jej na czynniki zewnętrzne, na, wiecie, mieszkając gdzieś tam w mieście, na spaliny, na to, czym się otaczamy. Uważam, że ten SPF to nie jest tylko ochrona przed głównie słońcem, ale również właśnie przed tymi wszystkimi czynnikami, z którymi mamy do czynienia. I krem SPF, który ostatnio u mnie się sprawdza bardzo, Jonel, fajna konsystencja, taka raczej gęstsza, natomiast to, co jest dla mnie plusem, to, że ten krem nie pozostawia takiego, wiecie, fioletowego filtra, którego ja osobiście nie znoszę. On jest taki troszeczkę gęstszy, musicie chwileczkę poczekać, aż on się wchłonie, ale zobaczcie, dosłownie chwila i tego kremu nie widać. I bardzo fajnie sprawdza się również pod makijaż. Także nakładacie ten krem, chwilę czekacie i tak naprawdę nakładacie makijaż. I to jest wszystko, co musicie nałożyć, jeśli chodzi o SPF. Oczywiście, jeśli mam więcej czasu, to bawię się w maseczki w płachcie, wiecie, w jakieś takie dodatkowe peelingi i tak dalej. Jeśli mam czas. No bo przy dzieciach jest z tym różnie, więc jak nie mam czasu, to moja pielęgnacja zajmuje 3-5 minut. Nakładam produkty, w międzyczasie, wiecie, ogarniam się, czeszę włosy, myję zęby i jakby produkty wchłaniają się i sobie działają. Ale jeśli mam tego czasu więcej, to z takich produktów, które jeszcze dodatkowo chciałabym Wam pokazać, to jest peeling. Nie ma dla mnie lepszego peelingu. To jest, słuchajcie, marka dermokosmetyków, które tak naprawdę przenoszą Was do domu. Czyli spa, które możecie sobie zafundować we własnej swojej łazience. To jest dość silny peeling, ale gwarantuję Wam, że po użyciu tego peelingu Wasza buzia odwdzięczy się przepięknym wyglądem, jednolitą taką, wiecie, skórą. Jeśli macie drobne zmiany, drobne wypryski, to w moment naprawdę ten peeling sobie świetnie z tym poradzi. Nakładacie go takimi okrężnymi ruchami, masujecie swoją buzię około minuty, zostawiacie na kilka minut i zmywacie. Jest dość mocny, więc trzeba z nim uważać. Po nim silny krem nawilżający na wieczór, ale naprawdę no to, co ten peeling robi, to jest... Podziękujecie mi później, jak go użyjecie. I z takich jeszcze dodatkowych produktów maska Clarins. To jest kultowa maska, taka bardzo chłodząca. Ona, słuchajcie, świetnie się sprawdzi rano. Jak na przykład wstajecie, macie opuchniętą buzię, macie opuchnięte oczy, czujecie, że ta Wasza buzia zebrała dość sporo wody i potrzebujecie właśnie czegoś, co Wam ściągnie tą opuchliznę. Ta maseczka bardzo chłodzi, ona ma taki miętowy kolor. Nakładacie na całą buzię i na przykład chodzicie z tą maseczką, nie wiem, 10 minut. Wstajecie sobie troszeczkę wcześniej rano, nakładacie tą maskę, myjecie zęby, ogarniacie dzieci, robicie śniadanie w tej masce, idziecie do łazienki, zmywacie, nakładacie krem. Dziękuję. Uwierzcie mi, ta maseczka
to totalne cudo. I na koniec produkt, który nie wiem, czy będzie gdzieś dostępny, dlatego że ja kupiłam te płatki pod oczy w Korei, jak wracałam z Bali i miałam chwilę na lotnisku, właściwie kilka godzin, więc mogłam sobie pobuszować po tych wszystkich, wiecie, koreańskich sklepach. A jak wiemy, koreańska pielęgnacja jest absolutnym hitem i utrzymuje się już naprawdę wiele lat. Zresztą Koreanki znają się na tym chyba najlepiej na świecie. To są, słuchajcie, płatki, które ratowały mnie z opresji już nieraz. Bardzo nawilżające, świetnie sobie radzą właśnie z opuchlizną wokół oka. One są takie dwukolorowe. To jest marka... Nie wiem, no nie spotkałam się z tą marką w Polsce. Wiem, że kilka sklepów sprowadza koreańskie produkty, więc jeśli tylko uda mi się, wygląda jak klasyczny taki, wiecie, płatek pod oko. Natomiast no naprawdę mam takie poczucie, że Koreanki wiedzą, jak tworzyć produkty do pielęgnacji naszej skóry, więc jak tylko uda mi się gdzieś tam znaleźć ten produkt, to oczywiście Wam podlinkuję. To tyle, jeśli chodzi o maseczki i o te płatki. I ostatni taki produkt, który chciałam Wam pokazać, to jest produkt, którego używam tak naprawdę od niedawna. Marka Health Labs. To jest serum na szyję, dekolt i biust. Ja mam, słuchajcie, takie poczucie, że my troszeczkę zapominamy o tych miejscach, a tak naprawdę po skórze i po naszych dłoniach widać najbardziej oznaki starzenia. I my możemy cudować, możemy robić zabiegi, lasery, możemy używać mnóstwo kosmetyków, ale jeśli rzeczywiście zapomnimy o szyi i o dłoniach, bo tak naprawdę na dłoniach też bardzo często i najszybciej widać te oznaki starzenia, no to tak naprawdę nic nam nie pomoże. To jest, słuchajcie, serum, które świetnie się rozprowadza, bardzo ładnie pachnie, ma taką leciutką konsystencję takiego mleczka i go właśnie możecie rozprowadzić na szyję, na dekolt i na biust, zarówno podczas porannej, jak i wieczornej pielęgnacji. Przepięknie pachnie, super się wchłania i tak właśnie ta skóra, taka delikatna skóra szyi, biustu i dekoltu jest taka rzeczywiście odżywiona, taka gładka i tym samym nie musicie już żadnego balsamu używać do ciała, bo to serum przepięknie Wam tutaj wygładzi właśnie ten dekolt. To tyle, moje drogie. Rozgadałam się jak zawsze, natomiast mam nadzieję, że te produkty, które Wam pokazałam, może też część z nich znacie i same używacie. Dajcie znać, jak wygląda Wasza pielęgnacja. Ja oczywiście powiedziałam to tutaj, wiecie, w takim dość dużym skrócie, no bo o tych produktach i kosmetykach można by było rozmawiać. Natomiast u mnie ta pielęgnacja rzeczywiście tak wygląda. Jeśli mam tego czasu więcej, to tam, wiecie, dochodzą jakieś maseczki, peelingi czy jakieś inne rzeczy. Natomiast zazwyczaj to jest kilka kroków i tak przygotowuję swoją buzię pod makijaż. Natomiast pamiętajmy o pielęgnacji, bo to jest, słuchajcie, tak szalenie ważne, zwłaszcza jeśli mamy skórę dojrzałą i dość często się gdzieś tam też, wiecie, malujemy czy nakładamy sobie różne te produkty makijażowe, to fajnie jest zadbać o tą buzię, która wtedy odpłaci nam takim blaskiem i po prostu taką zdrową skórą. To tyle, moje drogie. Ja lecę właśnie teraz na laminację brwi. Już się nie mogę doczekać, bo tych brwi nie robiłam kilka tygodni, a lubię, jak one są takie świeże i nowe. Właśnie dzwoniłam tutaj do mojej pani kosmetyczki i już na mnie czeka. Mam nadzieję, słuchajcie, że te wszystkie produkty były dla Was przydatne. Ja oczywiście, jak tylko je znajdę, to wszystkie postaram Wam się tutaj podlinkować. Hello, hello. Witam Was, moi kochani, w nowym, pięknym dniu. Ja tak sobie tutaj się przypatruję, bo zrobiłam sobie wczoraj laminację brwi i jeszcze są takie troszeczkę mocniejsze. Natomiast nie o tym dzisiaj. Chciałam Wam pokazać moją stylizację dnia, dlatego że za momencik wychodzę na takie późne śniadanie z moją przyjaciółką, a potem chciałabym odwiedzić showroom marki Vinci Store. Kurtkę taką skórzaną, brązową mogłyście zobaczyć już u mnie w kilku stylizacjach. Dziewczyny prowadzą taki showroom, w którym właśnie sprzedają kurtki z drugiego obiegu, takie właśnie vintage, więc to jest super w tych rzeczach, że wiecie, jesteście unikatowe, że te rzeczy są w
pojedynczych egzemplarzach i jak idziecie ulicą, to macie poczucie takiej naprawdę wyjątkowości. Ja dzisiaj chciałabym Wam pokazać mój outfit, dlatego że jest naprawdę niezwykle kobiecy i taki już myślę, że turbo wiosenny. Pomyślałam sobie, że jak jest tak pięknie za oknem, to fajnie jest się właśnie rozjaśnić taką jasną stylizacją. Postawiłam na krem. To jest taki top odkryty tutaj na jedno ramię. On jest taki delikatnie dziergany i do tego spodnie z wysokim stanem, takie troszeczkę garniturowe, ale mimo wszystko jednak zachowują taki casualowy styl. Zadbałam też, słuchajcie, o dodatki. Postawiłam właśnie na coś innego. To jest marka Beris, zarówno kolczyki, pierścionek, jak i nausznica. Ja uwielbiam, słuchajcie, tego typu dodatki. Mam takie poczucie, że to właśnie one dopełniają całą stylizację. Z butami miałam problem. Jednak stwierdziłam, że jak już jest wiosna i rzeczywiście jest tak ciepło, to postawię na takie buty typu kaczuszka od Wandy Nowak z takim właśnie malutkim obcasikiem, żeby było też wygodnie w ciągu dnia. I one właśnie są w takim, wiecie, kremowym kolorze, przez co tak dopełnią całość stylizacji i nie będą też za wysokie, co sprawi, że w ciągu dnia będę się czuła mimo wszystko komfortowo. Ale żeby nie było tak nudno, to pomyślałam sobie, że dorzucę trochę denimu. Ja powiem Wam, że tak na co dzień raczej nie noszę jeansowych kurtek. Nie wiem, jakoś takie mam poczucie, że z tych lat młodzieńczych chyba trochę już wyrosłam. Natomiast jak przychodzi wiosna, to właśnie coś takiego naprawdę jest fajną alternatywą dla trenchu. To jest marka Bondi, ta marka, od której mam takie piękne, skórzane, czarne spodnie. I to jest właśnie taka kurtka troszeczkę, słuchajcie, nietypowa, dlatego że ona ma takie dość mocno zarysowane ramiona. Ja tutaj trzymam mikrofon, więc trochę mi jest ciężko, słuchajcie, żeby Wam tutaj ją pokazać. Natomiast zobaczcie, jak ona wygląda. To jest taka kurtka, która ma właśnie ona jest taka dość oversize, ma takie mocno rozbudowane ramiona i przy tym właśnie ma taki fajny, uważam, modowy sznyt. Coś się dzieje, nie jest tak mdło, nie jest tak zupełnie jasno. Do tego torebka, ale to już sobie przypnę ten mikrofon, bo nie będę mogła Wam pokazać całości. O! Mam nadzieję, że tutaj dobrze mnie będzie słychać. Do tego torebka. Z torebką, słuchajcie, mam tak, że lubię jednak, jak ona pasuje do całości, więc postawiłam na markę Songmont. Mogłyście ją zobaczyć ostatnio przy wyborze mojej stylizacji na event La Mer. Ona ma takie, słuchajcie, taką dodatkową rączkę, którą możecie właśnie nosić na kilka sposobów. I ja pomyślałam sobie, że teraz odepnę sobie tą rączkę. Odepnę sobie również tutaj, zobaczcie, ten element. Za pomocą kilku ruchów tworzycie tak naprawdę, zobaczcie, nową torebkę. Ja Wam mówiłam ostatnio, że ja nie jestem fanką noszenia torebki na ramię, ale na dobrą sprawę możecie ją nosić właśnie w ten sposób. Bądź rzeczywiście, jeśli lubicie, to ona też fajnie będzie wyglądała właśnie w takim wydaniu. No i okulary, bo jest przepięknie, słonecznie za oknem, a okulary też dodają zawsze takiego fajnego elementu stylizacyjnego. Pomyślałam, że jak jestem tak na kremowo, to dodam okulary z takim właśnie kremowym, jasnym dodatkiem. Marka Bottega. Dajcie znać, co myślicie, ale mi się podoba bardzo kobieco, jasno i tak ultra wiosennie. No dobra, lecimy.
Dzień dobry, miłe panie, ja was tutaj Tak, dokładnie, dokładnie. Tutaj, ponieważ pojawił się nowy produkt, nasz krem odkładający z olejem safira, wysuszenia. To jest tylko krem? A, to koniecznie, dobrze. Już. Wiesz, po prostu jest tylko w sumie kredka kolorowa. Dzień dobry moi kochani. Ja wczoraj wróciłam bardzo późno z eventu Lenovo. Było otwarcie nowego showroomu i trochę się to wszystko przedłużyło, dlatego jak dzisiaj rano wstałam i zobaczyłam swoją taką opuchniętą, wiecie, niedospaną twarz, to ta maseczka Clarins, którą Wam ostatnio pokazywałam, taka chłodząca, no ona działa cuda. Bo słuchajcie, takie 15 minut, ja akurat robiłam tam dzieciakom śniadanie, przygotowywałam ich do szkoły i nałożyłam sobie tą maseczkę i to w ogóle jak ta buzia potem wygląda, taka wiecie, ukrwiona, ale taka świeża, bez cieni, bez tej opuchlizny, no to jest naprawdę coś niesamowitego. Ja właśnie kończę tutaj makijaż taki turbo delikatny, bo dzisiaj wieczorem będę musiała się znowu pomalować, czego tak nie lubię w ciągu dnia, bo 2 razy takie nakładanie makijażu to też gdzieś tam się, wiecie, odbija na buzi. Ale wychodzimy dzisiaj z Michałem do teatru Roma na premierę musicalu Wicked. Ja się bardzo cieszę, bo takie właśnie wyjścia to też jest połączenie w sumie współpracy Teatru Roma z marką MAC Cosmetics. Co mnie bardzo cieszy, bo ja lubię tego typu eventy, to jest coś innego niż takie klasyczne wyjścia i to troszeczkę nas tak, wiecie, przynajmniej mnie mobilizuje do tego, że kurczę, już tak dawno nie byłam w teatrze, trzeba będzie następnym razem już kupić bilety i wybrać się czy to z przyjaciółmi, czy na randkę. Ja uwielbiam teatr, miałam też swego czasu taką przygodę i nawet grałam w teatrze przez kilka lat, więc no to jest dla mnie takie właśnie, jak już mam wyjść na randkę, czy właśnie gdzieś tam na spotkanie z przyjaciółmi, no to teatr jest naprawdę taką miłą odskocznią od codzienności, więc ja się bardzo cieszę na dzisiejszą premierę. Dzisiaj bardzo, bardzo leciutki makijaż. Ja sobie troszeczkę nałożyłam takiego brokatu na powieki. To jest w ogóle chyba nawet rozświetlacz. Powiem Wam, że ja to rozświetlacze używam sobie właśnie czy na policzki, czy na oczy i tak jak nie mam czasu na nałożenie jakiegoś większego makijażu, czy nawet jak nie chcę nakładać makijażu, to właśnie w ten sposób sobie działam. Nakładam teraz, słuchajcie, róż, który jest połączeniem zarówno różu, jak i brązera. On jest właśnie w takiej tubce, ma tak przepiękny kolor i słuchajcie, jak nie nakładam żadnego większego rozświetlacza, ani takiego, wiecie, klasycznego brązera, żeby sobie tą buzię gdzieś tam ładnie wyprofilować, to właśnie nakładam tylko róż. On jest bardzo dziewczęcy, ma przepiękny kolor. Nakładam sobie na policzki i buzia wtedy wygląda tak zdrowo, świeżo i już nic jej więcej nie trzeba. A że właśnie dzisiaj postanowiłam, no, że mocniej się pomaluję wieczorem, no to rzeczywiście w południe to będzie tylko taki delikatny makijaż. Nawet tusz do rzęs położyłam dzisiaj brązowy,
bo stwierdziłam, że będzie tak lżej, bardziej świeżo. I błyszczyk, Wam jeszcze tego błyszczyka nie pokazywałam. On wygląda dość tak spektakularnie, bym powiedziała. To jest Pillow Talk od Charlotte Tilbury, ale to, jaki on ma kolor, taki właśnie na co dzień, jest taki masełkowy, super się rozprowadza i ma taki lekko brązowawy w odcieniu nude kolor. Ja bardzo go lubię na co dzień. On też fajnie wygląda tak, jak dobudowujecie swój makijaż, na przykład gdzieś wieczorem na jakieś większe wyjścia, to możecie sobie właśnie go pomalować na pomadkę i on też pięknie wygląda. No i została nam, słuchajcie, jeszcze stylówka. Ja zostaję w takim klasycznym tanktopie. Pomyślałam sobie, że będzie już tak wiosennie, lżej, tym bardziej, że to jest event w Douglasie, taki wiecie, 10 rano, więc nie będziemy kombinować tutaj z jakąś ekstra stylizacją i zaraz Wam pokażę całość. Bazą do stworzenia mojej dzisiejszej stylizacji jest biały tank top. Dobrze mieć taki w szafie, dobry jakościowo, bo on fajnie sprawdzi się pod marynarki, pod tręcze latem czy wiosną. Też bardzo fajnie wygląda do swetrów, do kardiganów, więc ja już mam biały, klasyczny tank top, do tego spodnie. Spodnie postawiłam dzisiaj na takie miękkie, garniturowe spodnie w paski. To jest polska marka Zakład. To jest taki odcień beżowy, delikatnie wpadający w róż. Dlatego zaraz Wam pokażę, jakie dodatki dobrałam do właśnie tego garnituru. Pomyślałam sobie, że postawię dzisiaj na taką wersję troszeczkę smart casual, czyli miękki garnitur, ale jednak mimo wszystko z taką odrobiną elegancji, no bo gdzieś tam to jest takie, wiecie, wyjście, więc fajnie jest stworzyć taką stylizację mimo wszystko delikatnie elegancką, ale jest to 10 rano, więc postawiłam na garnitur mimo wszystko z bawełny, który jest bardziej miękki i wiosenny. Do tego dodatki, dawno niewidziany u mnie kolor w szafie, bo tak mam takie poczucie, że trochę mi się przejadł właśnie jesienią, czyli burgund. To są takie kaczuszki na malutkim obcasie z Zary. Wbrew pozorom naprawdę przepięknie wyglądają. To są właśnie takie lakierkowane buty i one nie dość, że są turbo wygodne, to jeszcze będą Wam pasowały naprawdę czy do jeansów, czy do spodni właśnie garniturowych, takich bardziej eleganckich. I też te noski bardzo fajnie wydłużają tutaj całość. I torebka w tym samym kolorze, jedna z moich ulubionych, to jest pamiątka z moich urodzin w zeszłym roku, marka Loewe, w takim pięknym właśnie burgundowym kolorze. I to jest, słuchajcie, jedyna torebka, którą właśnie noszę w ten sposób na ramię, bo mam poczucie, że najfajniej wygląda. I tak wygląda całość, czyli miękki garnitur, biały tank top i do tego dodatki, które troszeczkę bardziej wzmocnią i podbiją całą stylizację. To co? Lecimy do Douglasa.
Zobaczcie, jak pięknie na Wilanowie. No ta część zachwyca. Jeszcze jest tak wiosennie i słonecznie. Przepięknie. Dzień dobry, przystojniaczku. Dzień dobry, zapraszam. Zatrzymałem. Wpadliśmy sobie na takie późne śniadanko. Jest przepiękna pogoda. Usiedliśmy sobie w ogródku. Knajpka nazywa się Milanowo. To jest taka część Wilanowa, która rzeczywiście jest taka mniej tłoczna, dużo bardziej spokojna i zielona. I teraz mi się przypomniało, jak dzieciaki były małe i nie mieliśmy ich z kim zostawić wieczorem, bo jeszcze wtedy też nie mieliśmy niani, a chcieliśmy chociaż mieć odrobinę czasu dla siebie. To tak co piątek, pamiętasz to? Co piątek robiliśmy sobie takie wspólne śniadania. Jak była zima, to siedzieliśmy gdzieś w środku, jak było cieplutko, była wiosna, lato, to siedzieliśmy sobie w ogródku i to były nasze takie, słuchajcie, copiątkowe randki, poranne randki, nie? Śmialiśmy się, że jedni chodzą sobie do kina, do teatru, gdzieś wieczorem na kolację, a my jak dzieciaki były małe, to urywaliśmy sobie właśnie takie piątki i to były nasze taki czas dla siebie, więc jak pytałyście mnie ostatnio, jak pogodzić właśnie macierzyństwo też z takim życiem prywatnym przy trójce dzieci, to myślę sobie, że wszystko da się pogodzić, słuchajcie, nawet to, żeby sobie gdzieś tam te piątki urywać. Wiadomo, my też mamy inaczej, bo mamy wolne zawody, więc nie jesteśmy zobowiązani takim, wiecie, chodzeniem do pracy od poniedziałku do piątku, ale myślę, że, a też chodziliśmy do takiej pracy, bo ja też pracowałam na etat, i też dało radę to pogodzić, więc jeśli są chęci, słuchajcie, to można wszystko. Czekamy na śniadanko i korzystamy z tej przepięknej pogody. Czyli co fajniejsze? Fajniejsze te sadzone Albo królewskie, albo sadzone pomarańcze, na pewno. Okej, świetnie. Dobra. Dziękujemy Dziękuję. bardzo. Dziękujemy. Zastanawiam się, w ilu wersjach widziałyście mnie już albo będziecie widziały w tym vlogu. Dawno chyba tak nie było, żeby tyle różnych stylizacji pojawiło się w filmie. Nawet nie wiem, słuchajcie, ile ten film będzie trwał, bo tak nagrywam od początku tygodnia, więc zobaczymy, co jeszcze się w nim pojawi. Natomiast ja już praktycznie gotowa na dzisiejsze wyjście. Za momencik wychodzimy na musical Wicked razem z marką Max Cosmetics. Postawiłam dzisiaj na czarny look, za momencik Wam pokażę. Natomiast to, co jest fajne, to to, że zarówno tutaj w zaproszeniach, jak i właśnie w takiej paczce, w której były te zaproszenia, pojawiły się też elementy kosmetyczne, czyli pojawiła się taka, słuchajcie, kredka do oczu, która nie jest do końca czarna, a właśnie z takim elementem zieleni, więc ja pomyślałam sobie, że wykończę jeszcze ten makijaż właśnie tą kredką. Ja, słuchajcie, unikam kredki, zwłaszcza czarnej. Wolę jednak mimo wszystko brąz, ale ta ma fajny taki odcień oliwkowy, czyli stwierdziłam, że pięknie też podkreśli oczy i będzie taki element właśnie związany z marką. Jeszcze chciałam Wam pokazać taki tip a propos marynarki, dlatego że dzisiaj postawiłam na klasyczny czarny look, czyli taka mocno oversize'owa marynarka przewiązana paskiem, do tego leginsy z takimi właśnie tutaj zapiętkami. Natomiast to, co jest fajne, nie wiem, czy znacie ten trik, to to, że jeśli rękawy w Waszej marynarce są bardzo szerokie, to wystarczą tak naprawdę 2 gumeczki i możecie sobie bardzo fajnie związać te rękawy i delikatnie je podciągnąć. I to, co się dzieje, zobaczcie, nic nie widać i tak naprawdę macie podwinięte rękawy i to naprawdę bardzo fajnie wygląda i jest super praktyczne. Więc leginsy, oversize'owa marynarka taka przewiązana paskiem. Do tego pomyślałam, że postawię na klasyczne, czarne szpilki z odkrytą piętą. To jest włoska marka Santoni z takim właśnie złotym elementem. No jak teatr, to wiecie, jednak trzeba tutaj postawić na taką stylizację classy, więc są leginsy, są szpilki, jest oversize'owa marynarka. Do tego torebka.
Tutaj już jednak postawiłam na model Chanel z takim długim łańcuszkiem. Pomyślałam, że jest bardzo klasyczna, bardzo elegancka. Także stylizacja gotowa, a my lecimy na musical. Są takie korki, słuchajcie, że Michał został w aucie, szuka miejsca do parkowania, a ja biegnę, bo już jestem spóźniona, a jak wiecie, no do teatru lepiej się nie spóźniać, więc dałam mu tylko bilet i mam nadzieję, że uda mu się zaparkować i dotrze na czas. Cześć kochani, dzień dobry. Dobrnęliśmy do końca vloga. W tym tygodniu naprawdę dużo się działo. Mam takie poczucie, że jak zaczęłam dla Was nagrywać w poniedziałek, to nie mogłam się zatrzymać i rzeczywiście każdego dnia było coś. Też chyba vlog, w którym najwięcej było stylówek. Dajcie znać, czy w ogóle podobają Wam się takie filmy. 2 zdania tylko o wczorajszej premierze, dlatego że dzisiaj jak dla Was nagrywam, jest 4 kwietnia i tak naprawdę od jutra, od 5 kwietnia w Teatrze Muzycznym Roma rusza premiera musicalu Wicked. Bardzo Wam polecam. Byliśmy z Michałem naprawdę pod ogromnym wrażeniem zarówno całej scenografii, obsady. Myślę też, że wokal był na mistrzowskim poziomie. Naprawdę za każdym razem się bardzo zachwycaliśmy i też ucieszyliśmy się właśnie z tego wyjścia, bo mieliśmy takie poczucie, że to była taka fajna randka, i taki fajny czas, który lubimy razem spędzać. Także jeśli będziecie w Warszawie, bądź wybieracie się, albo jesteście z Warszawy, no to zachęcam Was, bo ten muzyczny Teatr Roma też robi ogromne wrażenie. Ja się zbieram właśnie do sklepu Vinci odebrać tą piękną brązową kurtkę. Do tego jeszcze Wanda Nowak, po drodze oddam buty i lecę do showroomu G-Poland, aby skompletować look do naszej sesji zdjęciowej. Natomiast Michał właśnie się zbiera na taki męski wyjazd w góry, więc mnie czeka weekend z dzieciakami. Co prawda pogoda ma się troszeczkę popsuć, ale mamy w planach jakieś kino i taki, wiecie, rodzinny czas, także to będzie fajny, taki ciepły weekend. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobał tak jak pozostałe, a my się widzimy w kolejnym filmie.